Nie słyszałem o takim spotkaniu, ale W jednej z trumien znaleziono 2 głowy, 3 ręce i 4 miednice. No to jest niebywały brak szacunku dla ofiar, ale Akurat mąż jest premierem, ale równie dobrze mógł być dyrektorem szkoły. Nie wiem, praca, która też jest, która wchodzi do domu i która też wymaga poświęcenia i zaangażowania. nie. Nie znam tego materiału. I też nie znam bliżej żadnych okoliczności dotyczących tej konferencji. Co takiego? Że to jest lipa. Nie? Widzę, że jest zmęczony wieczorem. No to takie ludzkie, no tak jak męża się pani martwi. Mówi, kochanie, a to może ja ci coś zrobię, herbatę albo coś. Ja mówi, nie, już jestem tak skonany, że już nic dzisiaj nie chcę. To takiego... Czy pan już się zapoznał z wynikami prac ponad 100 polskich naukowców na temat katastrofy, chodzi o to spotkanie, o tą słynną konferencję smoleńską polskich naukowców? Na to drugie pytanie panu nie odpowiem. Nie uczestniczyłem w konferencji 100 polskich naukowców. Przyjeżdża i jest zupełnie normalny i potem z powrotem wraca, potem znowu jest ta polityka, jest to wszystko, co widzimy potem w mediach i potem następny tydzień się kończy, on znowu przyjeżdża i tak ciągniemy mniej więcej. Nie uczestniczyłem w konferencji 100 polskich naukowców. Uważam, że to jest dla niego bardzo dobre, że on przyjeżdża do nas w sobotę i w niedzielę, posiedzi sobie w domu, odpocznie od tego życia politycznego, które tutaj ma w Warszawie, spotkamy się z wnukami, zajmujemy się zupełnie innymi sprawami. Ktoś tego rzeczywiście zaniedbał, nie ma sensu teraz wymieniać po nazwisku w Wielki Piątek. Potem znowu jest ta polityka. Otwarcie trumien z ciałami ofiar nastąpiło 7 lat za późno. Jeśli mam to w korespondencji, nie dysponuję tym materiałem, ale I też sytuacje, których doświadczamy, które wydaje się, że jest totalnym nieszczęściem, po jakimś czasie okazuje się, że coś dobrego z nich wynika. Dlatego to nigdy nie jest takie jednoznaczne. Nie wiem, czy rodziny już wiedzą, czyje szczątki znalazły się w niewłaściwej trumnie, albo czy zostały tak pozbierane zupełnie jak rzeczy. To jest problem. jeśli nie jest zbyt obszerny, chętnie się z nim zapoznam. Natomiast Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że trzeba też pomyśleć o tym, jakie skutki mogą mieć w przyszłości nasze decyzje, które teraz podejmujemy. W czerwcu, jeszcze przed tym jak afera wybuchła, mówi pan, że widzieliście obaj z tatą, że to była lipa, a jednocześnie dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pieniądze. Wiadomo, mężczyzna ma troszeczkę silniejszy charakter, czasami przynajmniej mój mąż jest osobą bardzo taką silną. ja wiem, że czasami wydarzenia powodują, że już nie pamiętamy tego, co się działo w danej sprawie kilkanaście miesięcy temu. Napatrzyłem się na ludzi władzy, którzy myślą, że wszystko im wolno, których pazerność nie zna granic. Ale dziś mówię z całą powagą, koniec z ich przywilejami. Weźmiemy za to odpowiedzialność. Jakby pan mi pomógł. Bo nie wiem, o jakim materiale pan mówi, dlatego nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. a jak rodziny ofiar mogą poradzić sobie teraz z bólem po ujawnieniu tej szokującej informacji? Chcę, żeby choinka wyglądała ładnie. Ona musi być estetyczna. Ale kto zwycięża przy tej waszej rodzinnej Dzielimy się. choince? Ja mam część swoją, którą walczy gdzieś z boku, a potem Kasia, mąż jest poddany absolutnie córce. Czyli mąż ubiera choinkę tak, jak ona mu każe. My nie jesteśmy egoistkami, bo my i tak musimy się bardziej, i tak bardziej dbamy o dzieci. Jak pan to wytłumaczy? Że Tak, to był skrót myślowy. Jakby pan mi pomógł. Bo nie wiem, o jakim materiale pan mówi, dlatego nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. A od kiedy świadek interesuje się branżą lotniczą? Panie pośle, ja się interesuję transportem, można być od urodzenia. Jakby pan mi pomógł. Koszmar rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej trwa. Kolejne ekshumacje potwierdzają, że ciała ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 roku były z premedytacją profanowane. Zawsze powinniśmy się trzymać zdrowego rozsądku i raz kompromis, raz stanowczy bunt. To wszystko też powinno zależeć od sytuacji, od tego, czego się od nas wymaga nawzajem. Bronisław Komorowski dowcipkuje z Donaldem Tuskiem. Do tego skandalicznego zdarzenia doszło 17 kwietnia około godziny 22. Przypomnijmy, że wówczas do Polski wróciły ciała. Nie słyszałem o takim spotkaniu, ale od odpowiedzialności nie zwykłem się uchylać wtedy, kiedy
nakłada na nią mój urząd, więc to nie jest z mojej strony żadna łaska. Yes, 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 yes. No, 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 no. Aha, 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 aha. Co takiego? To jest lipa. Biorę oczywiście pełną polityczną odpowiedzialność za postępowanie moje, polskiego rządu i polskich służb od pierwszych godzin po katastrofie. Otwarcie trumien z ciałami ofiar nastąpiło 7 lat za późno, że to powinno być zrobione od razu po przewiezieniu ciał do Polski. Ktoś tego rzeczywiście zaniedbał, nie ma sensu teraz wymieniać po nazwisku w Wielki Piątek. Mamy stół, taką ławę i to przy tej ławie siedzą dzieci, a oprócz tego stół z kuchni przynosimy, który rozkładamy. W sumie gdzieś tam zawsze jest u nas 14-15 osób. Zapraszamy naszą najbliższą rodzinę, ja zapraszam jeszcze moje koleżanki, które przychodzą gdzieś tak o 10:00. W jednej z trumien znaleziono 2 głowy, 3 ręce i 4 miednice. No to jest niebywały brak szacunku dla ofiar, ale Dlatego to nigdy nie jest takie jednoznaczne.